Poznanie biologii roślin drzewiastych jest niezwykle interesujące, ale przecież nie tylko drzewa tworzą lasy. Ważną rolę odgrywają w nich także rośliny runa, mimo iż udział ich biomasy w sumarycznej biomasie roślin w lesie jest niewielki. Naukowcy z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili szereg badań dotyczących roślin runa, odpowiadając na wiele ciekawych pytań. W jaki sposób zmienia się stan biomasy roślin runa w lesie grądowym w trakcie sezonu wegetacyjnego? Jaki jest wkład geofitów i roślin aspektu letniego w produkcję biomasy w runie leśnym? Jak warunki siedliskowe wpływają na biomasę roślin runa i ich cechy funkcjonalne? Czy na poziom zmienności cech roślin runa silniej wpływa przynależność rośliny do danego gatunku, czy też warunki siedliskowe, w których one występują? Czy rośliny runa rozkładają się szybciej niż liście drzew? Czy tempo rozkładu roślin runa zależy od ich strategii życiowych oraz cech funkcjonalnych? Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania, których udzielą autorzy publikacji powstałych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Produkcja biomasy to najważniejszy proces w ekosystemie. Zagadnienie określenia wielkości produkcji pierwotnej to jedno z najważniejszych zagadnień ekologii. Oprócz drzew w ekosystemie leśnym występują także rośliny runa, które również prowadzą fotosyntezę. W swoich badaniach skupiliśmy się na roślinach runa występujących w lesie grądowym. Lasy grądowe stanowiły niegdyś jeden z najczęściej występujących typów lasów, jednak ze względu na żyzność siedliska i korzystne warunki wodne siedliska te zostały przekształcone w obecnych czasach na pola uprawne oraz plantacje szybko rosnących i łatwych w hodowli drzew, np. sosny zwyczajnej. Czynnikiem limitującym produkcję biomasy na dnie lasu jest ilość docierającego do dna lasu światła. Budujące lasy grądowe, dęby, lipy, graby ograniczają ilość docierającego do dna lasu światła, jednakże są to drzewa, które zrzucają liście na okres zimy, a nowe pojawiają się wiosną kolejnego roku. Rośliny runa wykształciły szereg strategii, które umożliwiają im skuteczną produkcję biomasy w warunkach ograniczonej ilości światła. Jedna z tych roślin, tzw. geofity wczesnowiosenne, produkują biomasę runa wykorzystując okres, zanim na drzewach pojawią się liście. I w tym krótkim okresie wczesnej wiosny geofity wczesnowiosenne produkują biomasę, rozwijają się, kwitną i owocują, a następnie przechodzą w stan uśpienia. W tym krótkim czasie są w stanie wyprodukować znaczną ilość biomasy. Z kolei inne rośliny, tak zwane rośliny aspektu letniego, są zdolne przetrwać w warunkach zacienienia występującego pod okapem drzew i prowadzą proces fotosyntezy przez cały sezon wegetacyjny. W swoich badaniach opublikowanych w czasopiśmie Ecosystems śledziliśmy dynamikę zmian stanu biomasy i produkcji roślin runa w ciągu 2 sezonów wegetacyjnych w lesie grądowym. Otrzymane przez nas wyniki wskazują, że stan biomasy osiąga najwyższy poziom na przełomie kwietnia i maja, który wynosi około 400 kg na hektar. Znaczną część tej biomasy stanowi biomasa należąca do geofitów wczesnowiosennych, około 300 kg na hektar. Jednak wielkość biomasy produkowanej przez geofity wczesnowiosenne bardzo szybko zmniejsza się i już w połowie czerwca jest znacznie niższy niż stan biomasy roślin aspektu letniego. Z kolei druga grupa roślin, czyli rośliny aspektu letniego, prowadzą produkcję przez cały sezon wegetacyjny, nawet pod okapem drzew i osiągają najwyższy stan biomasy na przełomie września i października, który wynosi około 100-150 kg na hektar. Osobnym zagadnieniem jest określenie całkowitej produkcji rocznej dla całej warstwy runa, ponieważ w czasie, gdy jedne gatunki produkują biomasę, inne zamierają, dlatego też nie można utożsamiać produkcji biomasy z najwyższym stanem biomasy. Przeprowadzone przez nas analizy wykazały, że całkowita produkcja biomasy może być nawet 2,5 razy wyższa niż najwyższy stan biomasy i osiągać 900 kg na hektar w badanym przez nas lesie grądowym. Jedne z gatunków, na przykład takie jak zawilec gajowy, osiągają najwyższą biomasę na przełomie kwietnia-maja, z kolei
marzanka wonna w sierpniu czy gajowiec żółty na przełomie września i października. Warto dodać, że produkcja biomasy często różni się w zależności od siedliska, na którym dany gatunek występuje. W naszych badaniach opublikowanych w czasopiśmie Ecosystems w ubiegłym roku pochyliliśmy się nad zagadnieniem wewnątrzgatunkowej zmienności cech leśnych roślin zielnych. Zbadaliśmy, jak warunki środowiskowe wpływają na biomasę roślin, ale także na cechy ich liści. Naszym celem było określenie poziomu zmienności specyficznej powierzchni liści, czyli SLA, całkowitej powierzchni liści, udziału masy liści w biomasie roślin oraz całkowitej biomasy nadziemnej. Sprawdziliśmy również, czy zmienność tych cech jest podobna, czy też się różni, ponieważ porównywaliśmy cechy wynikające z adaptacji do panujących warunków z cechami, które te warunki kształtują. Określiliśmy, czy na poziom zmienności silniej wpływa przynależność rośliny do danego gatunku, czy też siedlisko. Założyliśmy, że silniej na zmienność będzie wpływała przynależność gatunkowa niż miejsce zbioru. Badania prowadziliśmy na 275 losowo wybranych powierzchniach badawczych zlokalizowanych w Polsce oraz w Czechach. Na każdej powierzchni badawczej zbieraliśmy minimum 6 osobników danego gatunku. Następnie osobniki były dzielone na komponenty, ważone i skanowane. I w ten sposób uzyskaliśmy dane dotyczące cech funkcjonalnych 167 gatunków leśnych roślin zielnych. W ramach analizy danych przygotowaliśmy modele mieszane, gdzie jako efekt stały uznaliśmy gatunek, a jako efekt losowy stanowisko zbioru. Najlepsze modele stanowiły te, gdzie uwzględniliśmy interakcję pomiędzy gatunkiem a typem siedliska. W przypadku SLA 58% zmienności zostało wyjaśnione przez efekt stały, czyli przynależność gatunkową, a 82% przez przynależność gatunkową oraz siedlisko łącznie. Podobny wynik uzyskaliśmy w przypadku udziału masy liści w całkowitej biomasie nadziemnej. W przypadku całkowitej biomasy nadziemnej wyniki były jednak odmienne. Przynależność gatunkowa wyjaśniła jedynie 37% zmienności tej cechy. Siedlisko miało więc mniejszy wpływ na zmienność SLA i udziału masy liści niż na całkowitą powierzchnię liści i biomasę nadziemną. W przypadku SLA i udziału masy liści zmienność determinowała natomiast przede wszystkim przynależność gatunkowa. W przypadku wszystkich badanych cech zmienność cech funkcjonalnych zależała bardziej od gatunku niż od miejsca zbioru. Rośliny zielne runa wpływają na proces dekompozycji, czyli na jeden z głównych, obok fotosyntezy, procesów odpowiedzialnych za przemiany węgla na kuli ziemskiej. W szerokim ujęciu termin dekompozycja oznacza procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne, w trakcie których materia organiczna ulega przemianom w coraz bardziej stabilne formy. W procesie dekompozycji wydzielone zostają do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla. Ponadto powstaje humus, który nie tylko odpowiada za żyzność gleby, ale również ma znaczenie dla długoterminowego przechowywania węgla. Proces dekompozycji jest ściśle związany z krążeniem pierwiastków w przyrodzie i jest kluczowy dla odtwarzania związków organicznych przyswajalnych przez organizmy żywe. Jest to proces tak złożony, że przykuwa uwagę specjalistów różnych dziedzin, a badania nad nim trwają przeszło 70 lat. W ostatnich latach nabrały szczególnego znaczenia w kontekście zmian klimatycznych i zwiększonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Jeżeli chodzi o ekosystemy leśne, badania dekompozycji dotyczyły przede wszystkim liści drzew. Rośliny zielne runa w tego typu badaniach były najczęściej pomijane. Pomimo tego, że runo stanowi ponad 15% biomasy ścioły, która ulega rozkładowi w ciągu pierwszego roku dekompozycji, ponadto zawartość pierwiastków w liściach roślin zielnych jest znacznie wyższa niż w liściach drzew, a dopływ ścioły w ciągu roku jest ciągły, a nie jednorazowy jesienny, jak w przypadku liści drzew. W naszej pracy opublikowanej w Annals of Forest Science postanowiliśmy wypełnić wspomnianą lukę wiedzy. Założyliśmy eksperyment, w którym zbadaliśmy tempo rozkładu 14 gatunków roślin zielnych runa. W naszych badaniach wykorzystaliśmy metodę worków ściółkowych, powszechnie wykorzystywaną w badaniach dekompozycji. Metoda ta polega na tym, że zważoną porcję suchego materiału roślinnego wkłada się do woreczka ściółkowego. Zestaw takich zaetykietowanych woreczków wywieziony zostaje do lasu, skąd partiami zwożony jest materiał po określonym czasie. Ważona jest sucha masa, która pozostała w woreczku, co pozwala określić, ile masy ubyło w danym czasie. Wykazaliśmy zależność pomiędzy tempem dekompozycji a strategią życiową roślin. Najbardziej ogólnie rzecz ujmując, rośliny o cechach wskazujących na strategię pozyskiwania zasobów, czyli produkujące bogate w pierwiastki krótkotrwałe organy,
geofity rozkładają się szybciej niż te, które produkują wolniej organy długotrwałe, inwestując w obronę tych organów, jak rośliny dominujące w runie w pełni lata i rośliny zimozielone. Ponadto nekromasa roślin zielnych nie zawsze ulega rozkładowi w ciągu pierwszego roku dekompozycji, a tempo jej rozkładu bywa zbliżone do tempa rozkładu liści drzew. Dotyczy to roślin o znacznym udziale łodyg w biomasie. Tempo rozkładu skorelowane jest istotnie statystycznie z cechami funkcjonalnymi roślin, takimi jak zawartość suchej masy w liściach, zawartość azotu w liściach oraz specyficzna powierzchnia liścia. To oczywiście tylko wybrane wyniki prac napisanych przez naszych pracowników. Zachęcam do przeczytania wszystkich omówionych publikacji.